Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj chcę Wam opowiedzieć o artystach, którym moim zdaniem udało się zbudować silną markę osobistą. Dwójka z nich to absolwenci Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Pierwszym, o którym chciałbym powiedzieć, to Jakub Józef Orliński. Na pewno wiecie, o kim mowa. Fantastyczny kontratenor, o którym jest już bardzo głośno na całym świecie. Kiedyś byłem na koncercie w Warszawie, na którym właśnie występował Jakub Józef Orliński i jeszcze występowało dwóch innych kontratenorów, Kacper Szalążek i Michał Sławecki. I muszę wam powiedzieć, że wszyscy trzej byli znakomici. Trudno było stwierdzić, że jeden z nich w jakiś szczególny sposób wybije się, jak to się mówi. Na czym polega sukces Jakuba Józefa Orlińskiego? No oczywiście jest fenomenalnym śpiewakiem, co do tego nie mamy wątpliwości. Ale właśnie jego przykład wskazuje na to, że nie tylko to, co robimy muzycznie, nie tylko granie, śpiewanie się liczy. W jego przypadku bardzo istotne jest również to, że na przykład tańczy breakdance. Co za tym idzie, ma fantastyczną sylwetkę. To wszystko w dzisiejszych czasach ma ogromne znaczenie. I do tego niebywałe umiejętności komunikacyjne. To, w jaki sposób on funkcjonuje w mediach społecznościowych, no to jest absolutnie przykład do naśladowania. Jakub Józef Orliński studiował w Warszawie, ale też w Juilliard School of Music w Nowym Jorku i wziął kiedyś udział w bardzo ważnym konkursie. Oczywiście konkursy są niezwykle istotne, ale szczególnie ważne są te, które wzbudzają zainteresowanie mediów, na których pojawiają się wpływowi ludzie właśnie ze świata muzyki. Może jurorzy też mają niezwykłe możliwości właśnie kreowania karier. Ten konkurs to konkurs wokalny Metropolitan Opera w Nowym Jorku. I Jakub Józef Orliński wygrał ten konkurs. To był bardzo ważny krok w jego karierze. Pojawiła się możliwość nawiązania współpracy ze znakomitą agencją IMG Artists. Co za tym idzie, odpowiednie działania wizerunkowe miały miejsce, promocyjne, również angaże koncertowe. I kariera Jakuba Józefa Orlińskiego coraz bardziej zaczynała nabierać tempa. Też coraz większe znaczenie, moi drodzy, mają filmy na YouTubie, jakie zamieszczamy. W przypadku Jakuba Józefa Orlińskiego pojawił się jeden filmik, zupełnie niespodziewanie, który stał się hitem sieci. Otóż Radio France poprosiło go, żeby zastąpił innego artystę. On w ogóle nie spodziewał się, że to będzie nagrywane, w sensie wideo. Ubrał się bardzo zwyczajnie, koszula z podwiniętymi rękawami, shorty, buty sportowe. Zaśpiewał Vivaldiego, oczywiście znakomicie, i to nagranie właśnie stało się absolutnie niezwykle popularne, chociażby z tego względu, że stoi chłopak bardzo dobrze wyglądający, sportowo ubrany, który śpiewa w taki, a nie inny sposób Vivaldiego. Tak więc u niego połączyły się po prostu różne elementy, co wpłynęło na to, że jego kariera tak się rozwinęła, a nie inaczej. Ale absolutnie nie jest to tylko śpiewanie. Kolejna artystka, o której chcę powiedzieć, to Hania Rani, czyli Hania Raniszewska. Studiowała fortepian klasyczny na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina, ale jakoś tak nie czuła się komfortowo, wykonując ten żelazny repertuar. Kiedyś miała możliwość wykonać wspólnie z wiolonczelistką Dobrawą Czocher 3 utwory zespołu Republika, z repertuaru zespołu Republika, i wtedy coś nagle
stało się takiego, że poczuła, że to jest kierunek, w którym powinna iść. Potem miała możliwość jeszcze nagrania większej ilości tego repertuaru. Pojawiły się studia w Berlinie, które też miały bardzo duże znaczenie i tu wam od razu polecam, żeby starać się, jak tylko to możliwe, kontynuować studia w innych krajach, dlatego że to bardzo nas rozwija, bardzo wpływa inspirująco. Można poznać wiele fantastycznych osób, nawiązać niezwykle istotne dla nas kontakty. I właśnie Hania na pewno sobie bardzo ceniła ten pobyt w Berlinie, zafascynowała się Islandią, poszerzała też swoje zainteresowania w kierunku architektury, fotografii. To wszystko gdzieś wpływało na to, jak kształtował się jej język muzyczny. Bardzo indywidualny, dlatego że poszła w stronę muzyki minimalistycznej, muzyki refleksyjnej, czyli odeszła od tego, co było jej domeną wcześniej. I też, co bardzo istotne, nawiązała kontakt z wytwórnią, która zajmuje się artystami podobnymi do niej, z wytwórnią Gondwana Records. I ta wytwórnia oczywiście niezwykle też pomogła jej w rozwoju kariery. Dzisiaj Hania to jest bardzo mocna marka, ma swoich wyznawców, swoich gorliwych fanów, ale kolejny przykład na to, że trzeba gdzieś wyjść poza ten taki tylko jedyny model myślenia o swoim rozwoju artystycznym. Jess Gillam, młodziutka saksofonistka brytyjska, brała udział w konkursie BBC Young Musicians, dostała się do finału. Później pojawiło się zaproszenie do występu na festiwalu Proms. W końcu pojawiło się zaproszenie do występu na jednym z najważniejszych koncertów Wielkiej Brytanii, czyli na The Last Night of the Proms. Po prostu sprawiła, że publiczność oszalała. Gra świetnie, ale jest też niezwykle barwną osobowością. Kapitalnie się ubiera, kolorowo. Jest niezwykle radosna. Swoim językiem ciała podczas występu też coś wyraża, coś pokazuje ważnego dla siebie. Poza tym jest bardzo komunikatywna, tak jak to miało miejsce w przypadku, o czym mówiłem, wspominając o Jakubie Orlińskim. Jest przedsiębiorcza. Już w wieku 12 lat organizowała w swoim mieście festiwal. Zaczęła zapraszać renomowanych artystów z całego świata. W końcu też nawiązała kontakt z wytwórnią Decca. Prowadzi swój program, udziela się właśnie jako prezenterka, działa na różnych polach. Pokazuje się jako współczesna osobowość, jako artystka XXI wieku. I tak jak mówię, trzeba wychodzić z ćwiczeniówki, trzeba wychodzić z domu, trzeba po prostu rozwijać się w różnych aspektach. I tak to właśnie miało miejsce w przypadku tych osób, o których mówię. Ona jest fantastyczną promotorką saksofonu w dzisiejszych czasach. David Garrett, też znacie na pewno, znakomity skrzypek. Zaczynał jako jeden z najlepszych klasycznych skrzypków. Był chyba najmłodszym artystą, który podpisał kontrakt z Deutsche Grammophon. Jego kariera zaczęła się rozwijać w sposób wirtuozowski, ale cały czas czuł, że on chce czegoś jeszcze innego. W końcu wyjechał na studia do Juilliard School of Music. I tam przede wszystkim chciał nawiązywać kontakty z młodymi ludźmi spoza swojej specjalności. Wykonywał dla nich na skrzypcach repertuar popularny. W końcu zrozumiał, że właśnie wykonywanie repertuaru popularnego, różnych aranżacji, to jest to, w czym się najlepiej czuje. Wszyscy mówili mu, nie uda to się. Po co burzyć swoją karierę? Już ugruntowałeś jakoś swoją pozycję. Ale on poszedł za głosem serca. Robił to, na czym mu tak naprawdę zależało. Dzisiaj łączy. Wykonuje właśnie ten popularny repertuar, ale też występuje na koncertach stricte klasycznych. Najważniejsze to odnaleźć to, do czego tak naprawdę jesteśmy powołani i, jak to mówią Anglicy, think out of the box. Myśleć po prostu nieszablonowo. I pomyślcie,
o swojej karierze, właśnie biorąc pod uwagę te wszystkie aspekty, o których wspomniałem.